Ile godzin w UK trzeba pracować na markowe ubrania czy buty, a ile godzin trzeba pracować w Polsce? I czemu my, Polacy w UK, mówimy, że tutaj żyje nam się o wiele taniej? Wybierzemy się dzisiaj do sklepu JD, która ma sieć sklepów w UK, tak samo jak i w Polsce, bo wyczytałem, że w Polsce też już w niektórych miastach JD właśnie ma swoje siedziby, więc co niektórzy będziecie mogli sobie porównać ceny. Ogólnie nawet nie wiem, czy mnie tutaj wpuszczą. Nie wiem, czy będę mógł tutaj nagrywać, ale zobaczymy. Mam ze sobą też taką ściągę, bo oczywiście będę tutaj podawał wszystko w kwotach minimalnej krajowej w UK, jak i minimalnej krajowej w Polsce, bo oczywiście każdy może powiedzieć, bo ja zarabiam 8000 zł, a drugi może powiedzieć, bo ja mam, nie wiem, 25 funtów na godzinę, więc wszystko będę wyliczał tutaj w minimalnej krajowej i wszystko mam tutaj w nawiasie, jaką minimalną mamy na rękę. Zacznę może od ofert, bo tutaj są na brzegu, są oferty po 45 funtów z 65, tutaj jakieś dresiki 30 funtów, bluzy 30, spodni 35, kurs jest około 5 funtów, więc 45 funtów to jest 225 funtów, taka 225 zł, przepraszam, 150 funtów, 150 zł, kurczę. Bluza tutaj też 150, 35 razy 5 to będzie 175 zł, więc takie są ceny ofertowe. No i poczekajcie, muszę sobie wziąć moją ściągę do ręki. Na przykład, no do ręki wszystko będę liczył. Jeśli minimalna krajowa to jest 11 funtów na rękę, no to tu jest 4 godziny pracy. Za bluzę w Polsce ona kosztuje 225 zł, więc trochę więcej by to było. Tu jest 3 godziny pracy, 3 godziny pracy, 3 godziny pracy i sobie kupujesz za 6 godzin pracy. Oczywiście jakbym tutaj sobie znalazł czarne kolory. Jak coś, to powiem, że nagrywam mamie, nie? Jak się ktoś do mnie przyczepi. Więc taki komplecik 45, 35 to jest 80 funtów, czyli za, załóżmy, jedną dniówkę możesz sobie kupić taki dresik, chyba że w oryginalnej cenie by to było 65, czyli 6 godzinek, 55, 5 godzinek, czyli załóżmy 11 godzinek i masz taki komplecik, czyli lekko powyżej dniówkę. Tutaj by było ile tu jest? 65 funtów, czyli 100, dobrze mówię? 120 funtów, czyli by to było razy 5, 600 zł, więc myślę, że 200 zł dnióweczki chyba nie macie. Zaraz zobaczę, ile też dniówki jest na rękę w Polsce. Poczekajcie. 25, czyli 10 godzin. Jeśli ktoś pracuje 10 godzin, to ma 250 zł. Czyli 500 zł to jest 20 godzin, tak? Czyli 16, no to nie wiem, za 200 zł, za 16, z 200 zł niech będzie za... Nie, co ja gadam? Poczekajcie. Dobra, musiałem to szybko jeszcze obliczyć, bo się pogubiłem, więc jeśli tutaj mamy 65 funtów, a tutaj 55, to wychodzi nam 110 funtów i przy najniższej krajowej na rękę my musimy 10 godzin pracować na taki komplet w oryginalnej cenie bez zniżki, a w Polsce wychodzi to 600 zł i jeśli jest 25 zł na rękę, to trzeba pracować 24 godziny, 10 godzin tutaj, 24 godziny tam. Jeśli ktoś pracuje po 8 godzin, tutaj pracujesz jedną dniówkę i 2 godziny kolejnej, w Polsce musisz na to pracować 3 dni. Tu też są właśnie takie jakieś spodnie Nike, Air Maxy, 85 funtów oryginalnie, przecena jest po 40. Ogólnie wszedłem specjalnie do tego sklepu, bo właśnie wiem, że JD jest tak samo w Polsce, jak i właśnie tutaj i te ceny są bardzo podobne, wręcz nawet takie same, tylko po prostu my mamy tutaj w przeliczeniu na funty, ale na złotówki tyle co my mamy funtów, to wy macie te same ceny w Polsce, więc będzie wam to o wiele łatwiej porównać. Za chwilę lecimy z dalszymi produktami. Tu mamy jakieś polóweczki, sobie zobaczymy. Cena 35 funtów, czyli na wasze 175 zł. Nasze 3 godziny pracy, wasze
troszeczkę więcej. Przejdziemy sobie tutaj. Cena tak samo, spodeneczki 30 funtów, 3 godziny pracy, u Was 150, czyli Wasze jakieś, nie wiem, 6-7 godzin, u nas 3 godziny. Wszystko to robię oczywiście po prostu, żeby tylko porównać, czemu my mówimy, że no tu jest taniej, nie, że niby pieniądze masz te same, tak jak ktoś przelicza na, że nie wiem, my w Polsce zarabiamy tyle samo co Wy, ale tutaj jakieś 40 funtów 4 godzinki, ogólnie spoko, nie? Koszuleczka też spoko. 28 funtów 2 godzinki pracy, u Was by to było 28, ogólnie zaraz sobie zobaczę, bo fajny komplecik. U Was by to było, ile to? 28 funtów, tak? Czyli około tam, nie wiem, 140 zł, czyli przy najniższej jakieś 6 godzin pracy. 6 godzin, a 2 godziny są różnice, nie? To też spoko. Na razie, o dziwo, nikt do mnie nie podchodzi, nie? 35 funtów. I właśnie taka jest różnica, że jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenie, no to widać różnicę, że my musimy tutaj pracować na niektóre właśnie ubrania, buty, właśnie zaraz przejdę do butów. Musimy pracować 2, 3, 4 godziny, a w Polsce trzeba na to pracować czasami nawet 3 dni, jak w poprzednim przykładzie. Dobra, tutaj sobie zaczniemy od takich butów promocyjnych, najtańszych, czyli tutaj są file po 30 funtów, 35, są nawet też po 25, po 45, to wszystko buty, na które trzeba pracować przy najniższej naszej krajowej na rękę 2, 3, 4 godzinki, ale nie będę pokazywał zbytnio właśnie promocji, tylko chcę pokazać takie normalne ceny. To są takie najeczki 120 funtów, czyli na Wasze 600 zł, czyli 3 dni pracy. Ogólnie powiedzcie, czy też takie same naprawdę są, może niekoniecznie w JD, bo widziałem, że jest tylko w kilku miastach w Polsce, ale czy w jakichś takich sklepach, gdzie kupujecie buty, czy to są Jordanki, czy są też faktycznie takie podobne ceny, czy nie. 155 funtów, czyli tu jest jakieś 14 godzin u nas pracy. Ile to było? 120 godzin, 11 godzin pracy. Tu byście musieli sobie na złotówki poprzeliczać, bo ogólnie właśnie wszedłem już tu drugi raz do tego sklepu, bo zobaczyłem sobie, chciałem sprawdzić nagranie przed sklepem, już nagrywałem końcówkę i zauważyłem, że mi zaczęło trzeszczeć coś w nagraniu. Mam nadzieję, że teraz też nie mam tego samego problemu, bo będę musiał już jechać do innego sklepu nagrać, a nie chce mi się. 90 funtów tutaj, czyli to jest jakieś 8 godzinek u nas, czyli za dnióweczkę, dzień pracy 8 godzin. Mamy takie buciki. U Was by to było 450 zł, czyli no 2 dni pracy przy 25, przypominam, złotych na godzinę najniższej krajowej w Polsce. Jakieś New Balance, tu oczywiście wiadomo też jakieś promocje z 90 funtów, ale takiego koloru to nie założył. Tu z 90 na 45, czyli 4 godzinki pracy na promocji, bez promocji 8, czyli za dnióweczkę, u Was 2 dni, ale nie będę pokazywał właśnie przecenek, chcę tak w miarę oryginalne Air Maxiki, kosztują 135 funtów takie, czyli u nas około, niech będzie 12 godzin pracy. U Was by to było około 700 zł. Tak liczę, ja no, oczywiście liczę pi razy drzwi, nie łapcie mnie za język, bo ja nie mam kalkulatora w głowie. No i też oczywiście nie byłem jakimś kurde mistrzem w szkole, nie? Żebyście mi tu zaraz w komentarzach nie wypisywali, że źle liczę. 175 funtów. No niby są one tutaj modne, widuję je często, ale
no nie mój styl, nie mój gust, nie? Na wasze by to było ile? Kurde, z 800 zł podejrzewam? No to 175 funtów przy 11 na godzinę, no to ile by to było? Pyk z, nie wiem, z 15-16 godzin, nie? Podsumowując, jak widzicie, za ubrania tutaj lub za buty, takie już typowo sportowe, my musimy pracować na nie czasami 2-4 godziny, 6, 8, półtora dnia. Natomiast gdy wy w Polsce musicie na to pracować dzień, 2, 3 lub nawet dłużej. Dlatego my w UK mówimy, że mimo tego, że wy często mówicie, że te same pieniądze macie w Polsce, to my na niektóre produkty po prostu musimy o połowę lub nawet czasami więcej, mniej pracować. Dajcie znać w komentarzu, czy jeszcze byście chcieli jakieś porównanie, nie wiem, czy może jakiejś elektroniki, czy coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano.